Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Przez ostatnie 1,5 tygodnia u mnie padały deszcze, także generalnie nie za wiele było co pokazywać. Natomiast w weekend temperatura była około 18-20 stopni, co mi odpowiadało z tego względu, że pracę, którą wykonuję, powoduje, że jest ona stosunkowo ciężka i po prostu przez strój ochronny, którego używam, jest strasznie gorąco, ale nie robię tego filmu, żeby się Wam żalić. Także w każdym bądź razie dawno nie było wizyty w szklarni i w dniu dzisiejszym chciałem właśnie Wam pokazać, co tam się zmieniło od ostatniej wizyty w szklarni. Także dzisiaj sobie zajrzymy. O, tu passiflora wyjechała ze szklarni. Tu miałem zamiar ją wsadzić, ale po prostu właśnie przez tą deszczową pogodę czeka w kolejce. Także myślę, że w ten weekend, jeżeli pogoda dopisze, to będę przesadzał. W pierwszej kolejności kany. Jak widzicie, kany ślimaki męczą, albo jeden ślimak. W każdym bądź razie próbowałem go szukać jeden dzień, a znalazłem zaskrońca, nie? Co jest generalnie dziwne. To znaczy, wydaje mi się, że to był zaskroniec, bo kolor miał taki brązowawy, się wygrzewał tutaj. W miejsce, gdzie była passiflora, to poszły pomidory. Pomidory drzewiaste Tamarillo, bo jako że tutaj miały stosunkowo mniej światła, to stwierdziłem, że je przeniosę, bo jak widzicie, tutaj jest dosyć duże nasłonecznienie. No i też wpadł mi taki szalony pomysł, żeby podlewać z węża niektóre roślinki tak na szybko przed pracą. Ja pracuję w trybie dwuzmianowym, albo jest to na godzinę 5 i wstaję tam przed 4, albo jest to po południu jak dzisiaj. I w każdym bądź razie, w zależności jak mam czas, tak podlewam roślinki. W każdym bądź razie podlewałem te roślinki z węża. Na niektórych roślinach to nie sprawiło kompletnie żadnego wrażenia, natomiast jeżeli chodzi o figę, to pojawiły się takie brązowe plamy. Także ją akurat przestałem podlewać tą metodą. No i też w ostatnim tygodniu, mówię, cały czas padało, zbiorniki mi się napełniły na 100%, także przestałem podlewać, bo jak jest gorąco, no to ma to sens, a jak jest po prostu wilgotność bardzo duża, to nie ma to sensu kompletnie. Kana Australia. W doniczce to ona już jest mojego wzrostu, czyli ma jakieś 1,80 m. Doniczka, no to liczmy, nie wiem, 1,50 m. Ona już zakwitła. Miałem nagrać film Czerwone kwiatki podobne jak Kana Paradis, ale w każdym bądź razie, jak widać, będą nasiona i zobaczymy, czy z tych nasion coś będzie, czy nie. Co mnie bardzo cieszy, bo rok temu ta kana to był jeden taki mały badylek, który ledwo przeżył, ale się udało. Tu jak widzicie, kana Durban. Też już zaczyna się rozpędzać. Tu też widzę jakieś nowe dziury. Jakiś niechciany lokator ją podgryza. Także będzie trzeba zrobić poszukiwania. No tu największy z Tamarillo, który wystartował jako pierwszy. Kolokazja Coal Miner. W związku z tym, że ma małą tą doniczkę, ta sztuka. Jak widzieliście w poprzednich filmach, większość kolokazji trafiła do gruntu, natomiast zostawiłem sobie po sztuce
Colocasia Coal Miner i Con Coffee w szklarni, żeby po prostu, jak w razie, jak to się mówi, backup, czy też zapis bezpieczeństwa. Generalnie no, śmiesznie z tymi właśnie korzeniami to wygląda i z tych korzeni, gdzie nie są w glebie, wypuszcza nowe odnóżki. Także też mi się wydaje, że to jest strasznie inwazyjna roślina. Jakby jej dać okazję, odpowiednie warunki, to by taką szklarnię zarosła w 100%, podejrzewam. No a tu właśnie taką Coffee też już zdążyła wypuszczać odnóg awokado. Te 3 awokado, jedno jest tutaj w narożniku. Myślałem, że je zmarnowałem, bo po przesadzeniu tak pomarszczyło liście, no ale wypuszcza nowe, także żyje. Tu jest druga, średnia z tych sztuk, oto ona już ma z 2 metry. I tu właśnie widać przewagę szklarni nad hodowlą w domu, bo te awokado mają koło roku. I z tego co widziałem na filmach u niektórych osób, to takie awokado trzymane w domu 3-letnie jest tego wzrostu jak właśnie to awokado tutaj, nie? Także one potrzebują bardzo dużo światła, temperatury nawet rzędu 40 stopni im nie zagrażają w żadnym wypadku, także polecam po prostu w szklarni. No i największa ze sztuk, tu właśnie przez to, że jak opowiadałem, podlewałem z węża, pod naporem wody ona się zaczęła tak jakoś wyginać, potem się zaczęła krzywić, no ale ta już ma ponad 2 metry. Mniej więcej mój wzrost jest gdzieś na tej wysokości, natomiast jak widzicie ona sięga 30-40 cm wyżej. Blue Java. Jak pamiętacie, jakiś miesiąc temu cieszyłem się, że wypuścił duży liść. No, tych liści już ma bodajże 3 następne. Także bardzo ładnie się rozwija. Służy mu pobyt w szklarni. No i wracając jeszcze do kanty, kany co zakwitły. Nie obrywam, żeby kwitły ponownie, no bo z tego względu, że chcę uzyskać ziarna z tych, z których będzie można. No i też dzięki temu uzyskam doświadczenie, z których można. Także jak widzicie. Colocasia Sumo. Przysadziłem ją do większej doniczki, ale jak widać za małe. Także w zeszłym tygodniu nakupiłem trochę doniczek, także myślę, że będzie jakieś większe przesadzanie niedługo. No a tu moje dwarf Cavendishy, jeden i drugi, coraz większe są. Ten był atakowany, mrówki zasiedliły doniczkę, dlatego jest na innej doniczce. Chyba się pozbyłem, chociaż podejrzewam, że one wrócą, bo myślę, że one tutaj pod szklarnią mają swoje siedlisko. No a tutaj druga ze sztuk. Też widzę, trzeba będzie go przesadzać. No ale generalnie tu jest dostęp słońca, także jest osłona. Radzą sobie całkiem. No i tu też będę musiał trochę poprzestawiać roślinki i odchwaścić. Bo mi tu rosną właśnie na tym piasku jakieś chwasty. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie.